Witam na kanale Stare Formaty Wideo. Lata lecą, a nasze kasety już młodsze nie będą. Mają po 20, 30, a niejednokrotnie może nawet i 40 lat. Warto się zainteresować, czy nie zarchiwizować ich. Jeśli tak, to jak? Porozmawiamy dzisiaj na temat archiwizacji za pomocą nagrywarki DVD. This is DVD. Na przykładzie Panasonica, bardzo fajnego, EX75. Dlaczego fajnego? Dlatego, że to jest hybryda. Ma i nagrywarkę DVD, jak i również dysk twardy o pojemności 160 GB. Ale ma też parę innych ciekawych funkcji. O tym dalej. And rent or buy DVDs from these great Hollywood studios. DVD. Czy warto nagrywać na płytach DVD? No, ktoś może powiedzieć, że to jest już archaiczny wynalazek i teraz przecież mamy chmurę, możemy to wszystko wrzucić do chmury i tam sobie to oglądać, udostępniać i cieszyć się tymi starymi nagraniami. No, niby tak, ale czy na pewno? Bo przecież chmura to też nie jest coś, co nie może zniknąć. Ktoś zapomni zapłacić abonamentu lub jakieś inne sytuacje się wydarzą, no i to wszystko przepadnie. Dlatego dobrą wersją archiwizacji jest dywersyfikacja różnych sposobów przechowywania tych wspomnień. No ale najpierw trzeba to w jakikolwiek sposób zgrać. Jak to zrobić? No jest oczywiście kilka sposobów. Najprostsze to są dać jakiejś firmie, żeby to zrobiła. Czy to zrobią dobrze, czy źle, no to jest jakby inna w ogóle historia, ale czasem ktoś by chciał to zrobić samemu. Więc są takie możliwości. Dzisiaj porozmawiamy właśnie stricte o płytach DVD. Czy one są dobre? No są na pewno łatwe, na pewno są tanie, ale czy są wiekowe, jeśli chodzi o możliwość przechowywania tego na wieki wieków? No raczej niestety nie. Pierwotnie zaplanowane to było na około 100 lat, że to będzie wytrzymywało. Natomiast jak pokazują doświadczenia i poprzednich płyt podobnych do DVD, tylko troszeczkę większych, to były takie optyczne dyski Laserdisc w latach 80. i 90. No, mają taką przypadłość, nazywa się to laser rot, po prostu rdzewieją. To wynika z budowy płyty, z przechowywania i niestety niektóre nagrania, z reguły to były filmy wydawane na takich płytach, nie są już dostępne, jeśli chodzi o to, żeby je wsadzić do odtwarzacza i nacisnąć play i oglądać. Podobna sytuacja była parę lat temu z płytami HD DVD, również pojawiały się problemy, a ostatnio świat obiegła informacja, że filmy wydawane na płytach DVD mają również taką samą przypadłość. No, mają też wspólny mianownik, bo i płyty HD DVD, i te płyty DVD były z jednej wytwórni, Warner Bros. Czy gdzieś był popełniony błąd podczas produkcji, czy ktoś gdzieś zaoszczędził, czy jakaś inna była przyczyna tego nie wiadomo. Warner Bros. Zapowiada, że będzie wymieniał uszkodzone płyty DVD na nowe. No, tutaj może być lekki kłopot, bo nie wszystkie prawa do tych filmów jeszcze Warner Bros. Posiada. No to zapowiedział, że będzie wymieniał w podobnych pieniądzach na inne filmy. Te filmy, o których mowa, no to są z lat 2006-2008. Widocznie jakaś wytwórnia, która wykonywała płyty dla Warner Bros. Coś po prostu schrzaniła. Jeśli macie jakieś inne informacje, bardzo proszę o pozostawienie ich w komentarzu. Czy płyty DVD są bezpiecznym nośnikiem do archiwizacji? Raczej tak. Ja mam tych płyt dość sporo i to z lat 2000-2001 to są takie jakby najstarsze płyty. Nie zauważyłem, żeby coś się z nimi działo. Oczywiście są przechowywane w pudełkach, nie wystawiane na słońce, nie w wilgoci. Także tutaj jest zachowana cała ta procedura, jeśli chodzi o przechowywanie i nie zauważyłem, żeby się coś z nimi działo. W necie można znaleźć filmy, gdzie faktycznie płyty się rozwarstwiają, schodzą płatami różne elementy, bo to jest warstwowa produkcja, schodzą te warstwy, no łuszczy się to po prostu, wygląda niezbyt atrakcyjnie i może przysporzyć o ból głowy ludzi, którzy mają jakieś kolekcje filmów właśnie sprowadzonych ze Stanów. Muszą patrzeć, czy coś tam się nie zmienia, można to zobaczyć
oglądając płytę, czy ma jakieś odbarwienia, plamy, jakby nacieki, no to znakiem tego, że coś się tam zaczyna dziać i natychmiast trzeba tą płytę skopiować na inną, żeby ją uratować, jeśli to jest oczywiście jeszcze możliwe. Nagrywarka DMR EX75, poza tym, że ma dysk twardy i oczywiście płyty może nagrywać wszelakie, ma tutaj bardzo dużo możliwości i płyty R, i plus R, RW, plus RW. Jeszcze dodatkowo może odtwarzać płyty przekodowane DivX-em, bo to niektórzy jeszcze na pewno mają jakieś płyty, gdzie ten kodek był używany. To wszystko może tutaj być odtworzone, bo ta nagrywarka na rynek weszła w 2006 roku. W Anglii wtedy kosztowała około 400 funtów, no nie było to na pewno mało. Ten egzemplarz był produkowany na Słowacji. Jaka była cena w Polsce w tej chwili? Nie powiem, bo nie znam tej kwoty. Jak ją znacie, to bardzo proszę o wpisanie tego w komentarzu. Może ktoś jest użytkownikiem, także opinia jakaś na pewno by się przydała. Ja tą nagrywarkę używam już od bardzo długiego czasu. Nagrywałem na niej różnego rodzaju płyty, jeśli chodzi o archiwizację lub wyprodukowane jakieś produkcje. Oczywiście jeśli chodzi o pojedyncze sztuki, bo do innych produkcji była kopiarka, która robiła to po prostu szybciej niż pojedynczo bawić się w robienie nagrań. Co jest jeszcze ciekawe w tej nagrywarce, poza tym, że ma dość sporo wejść, bo aż 4, tutaj na panelu przednim jest wejście S-Video, audio oczywiście i kompozyt. Jak również bardzo ciekawą rzeczą jest to, że na płycie czołowej jest wejście cyfrowe, gdzie możemy podłączyć na przykład jakąś kamerę DV lub Digital 8, gdzie mamy jakieś nagrania i możemy to sobie fajnie, szybciutko, bezstratnie praktycznie przenieść na płytę DVD i cieszyć się tymi nagraniami. Na panelu tylnym mamy wejście-wyjście antenowe, bo jest tutaj tuner telewizyjny, z którego też można było nagrywać na dysk twardy, na przykład, lub na płytę DVD, no ale lepiej było nagrywać na dysk twardy, bo wtedy można było coś obejrzeć, później wykasować i znowu było miejsce na nowe nagrania. Jak również mamy 2 wyjścia euro. Mamy też bardzo ciekawa rzecz, wyjście komponent. Poza tym z tyłu jest wejście, wyjście kompozyt, gdzie jest też audio, S-Video, jest wyjście optyczne dźwięku i bardzo ciekawa rzecz, wyjście HDMI. I za pomocą tego złącza możemy to podłączyć do nowoczesnego telewizora i cieszyć się i oglądać wszystkie te swoje nagrania, które zarchiwizowaliśmy wcześniej lub obecnie. Sama nagrywarka jest bardzo fajnie zaprojektowana, jest stosunkowo wąska i ma bardzo fajnie wyprofilowany panel przedni, co powoduje, że te przyciski są lekko położone, lepszy jest do nich dostęp, lepiej to wszystko można obsługiwać. Tutaj na panelu przednim jeszcze jest wejście na kartę SD. No niestety to wejście na kartę SD jest bardzo starego typu i przyjmuje bardzo stare karty SD. Nową kartę jak wsadzimy, to po prostu jej nie może odczytać. Można tutaj było sobie wgrać zdjęcia i przerzucić na przykład na dysk twardy, później wyświetlać na telewizorze w formie takiego pokazu slajdów. Wracając do elektroniki i możliwości, które daje nagrywarka. Nagrywarka daje możliwość zapisania na dysku twardym. Tutaj możemy sobie wybrać różnego rodzaju jakość, od bardzo dobrej do takiej troszeczkę słabszej lub bardzo słabej, ale to się ogólnie przekłada na to, że mamy odpowiednio więcej lub mniej godzin możliwości nagrania różnego rodzaju materiałów na ten dysk. Potem z tego dysku możemy sobie też przegrać na DVD. Też jest fajna sprawa, bo nie trzeba kopiować tego 1:1, tylko w zależności od możliwości płyty oczywiście możemy to przerzucić troszeczkę szybciej. Poza tym w nagrywarce jest też system software'owy TBC, znacznie poprawiający jakość i w ogóle jakość tej nagrywarki obrazu wychodzącego na telewizor jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Przygotowałem taki mały pokaz, test, jak nagrać sobie płytę
za pomocą tej nagrywarki. Jest to banalnie proste. Do tego użyłem magnetowidu z 1997 roku. Był to rok, kiedy ogłoszono w ogóle powstanie płyty DVD i wprowadzenie jej na rynek. Dlatego uznałem, że to będzie fajne. Magnetowid ten, jak chcecie się coś o nim więcej dowiedzieć, to link w opisie jest do filmu, gdzie go omawiałem. Można sobie zobaczyć i posłuchać. Oto zestaw użyty do przeprowadzenia archiwizacji na DVD. Magnetowid SVHS Philips VR969 oraz nagrywarka DVD DMR AX75 firmy Panasonic. Po stronie nagrywarki sygnał wideo został podłączony z wykorzystaniem złącza S-Video oraz audio kablami cinch i analogicznie został podłączony magnetowid podający. Płyta DVD została załadowana do nagrywarki. Na urządzeniu zostało wybrane odpowiednie wejście i wybrana funkcja DVD. Kaseta z materiałem do archiwizacji została włożona do magnetowidu i rozpoczęło się odtwarzanie filmu. Na nagrywarce również zostało włączone nagrywanie. Niestety okazało się, że głowica jest zabrudzona i kontynuowanie tego procesu było pozbawione sensu. Głowicę trzeba było wyczyścić i cały proces rozpocząć ponownie. Magnetowid nie miał TBC, wychodząc z założenia, że tutaj jest to, powinno to wystarczyć. Powrót do przyszłości. Jak sobie zobaczycie, porównacie sobie te ekrany telewizora, no wygląda to praktycznie identycznie. Ja patrząc tutaj, jak to się wszystko odbywało, nie zauważyłem żadnej różnicy, żeby któryś obraz był lepszy, któryś gorszy. No wiadomo, jest to jakoś VHS, z tym się już nic nie zrobi, aczkolwiek zarchiwizowana jest poprawnie i bardzo prosto. Reżyseria. Pokazałem tutaj cały proces, jak to należy zrobić. Na końcu trzeba pamiętać o finalizacji nagrania, bo później poza nagrywarką, na której się to odbywało, nie będzie można tego obejrzeć, więc to jest dość istotna kwestia. Nagrywarka jednak dba o to w momencie, kiedy naciśniemy eject. Ona przypomina, żeby zrobić finalizację i wtedy naciskając guzik REC można to szybko dokończyć, nawet nie wchodząc w menu. Możemy nagrywać tutaj kilka rzeczy na jednej płycie. To nie jest powiedziane, że musi być od deski do deski nagrane za jednym razem. Możemy sobie tutaj puszczać różne fragmenty i nagrywać po prostu naciskając stop, potem znowu REC. Działa to jak na taśmie, poza tym, że no, trzeba dokonać tej finalizacji na końcu, żeby to wszystko zamknąć i mogła płyta być odtwarzana też na innych odtwarzaczach. Czy to jest dobre rozwiązanie? Oczywiście, że jest dobre rozwiązanie. Czy są lepsze? No pewnie, że są lepsze, ale to jest proste. To jest proste. Czy jest tanie? No, jeśli popatrzymy, ile kosztuje nośnik DVD, to jest bardzo tanie, no ale trzeba wziąć pod uwagę to, że potrzebujemy nagrywarkę i również magnetowid. Ja osobiście bym proponował, żeby jeśli ktoś się chce bawić w tego typu rzeczy, jednak sobie taką nagrywarkę kupił, bo też może ją wykorzystać do odtwarzania filmów DVD, a ma wyjście HDMI, więc jest jakby dalej do użycia z nowoczesnymi telewizorami. Urządzenie możemy wykorzystać jako konwerter sygnału analogowego na cyfrowy i jeśli dołożymy przejście z HDMI na przykład na USB, to możemy podłączyć nasz zestaw do komputera i zgrać również na dysk nasze materiały. Magnetowid na pewno też by się przydał, no bo rozumiem, że ktoś chce archiwizować taśmy, które posiada, a to też jest fajna rzecz, jak możemy sobie puścić na samej taśmie, niekoniecznie na płycie DVD. Trzeba pamiętać o tym, żeby kasety też były dobrze zabezpieczone, przechowywane w suchym, ciemnym miejscu.
nienarażone na działanie promieni słonecznych. No niestety ta warstwa magnetyczna się degraduje i z czasem coraz słabiej będzie widać ten film na tych kasetach. Jakość obrazu będzie coraz słabsza, szczegółowość będzie zanikała, jak również kolory będą coraz bardziej wyblakłe. Choroby płyt DVD raczej nie mamy się co obawiać. Jeśli wszystko mamy przechowywane dobrze, płyty mamy dobrej jakości, no to nie powinno nas to w żaden sposób dotknąć. Zamysłem moim jest przygotowanie kilku filmów dotyczących archiwizacji. Pierwszy właśnie to jest o płytach DVD. Będą też inne z wykorzystaniem innych sposobów, które wkrótce pewnie będą do obejrzenia. Zapraszam do subskrypcji kanału i widzimy się w następnym filmie.